Dzień dobry, dzisiaj na Dom i Drewno kolejny super ciekawy odcinek. Porównamy sobie ten laser gazowy wysokiej półki, czyli Trotec Speedy 100 z tym laserem wysokiej półki LEDowym, czyli Toothrees TS2. Jak myślicie, czy ten jest lepszy, czy może ten jest lepszy? A jeśli ten jest lepszy, to w czym? A może na odwrót? Serdecznie zapraszam Was już teraz do komentarzy. Spróbujemy razem uzgodnić pewne fakty. Pokrótce oczywiście postaram się tutaj pokazać Wam również różnice między tymi maszynami, bo są i to dość spore. Na początek oczywiście różnica, która dla nas tak do końca nie ma znaczenia, nie jest widoczna, czyli serce, które generuje wiązką lasera. Tutaj mamy laser LEDowy, czyli tam w środku jest głowica z diodą LED, która wiązkę emituje. Poniżej oczywiście soczewka i to wszystko. Tutaj mamy tubę ceramiczną, gazową i ta wiązka jest generowana tam z tyłu, leci lustrami i jest skierowana na dół. Więc tutaj oczywiście jest to dużo bardziej skomplikowane. Kolejną rzeczą, którą myślę, że od razu widać na pierwszy rzut oka, to gabaryty tych maszyn. Tutaj mamy pole robocze 450, jak pamiętam, na 450. Tutaj to jest Speedy 100, dosyć mała maszyna, 610 na 300. Pole robocze. Ale patrząc na gabaryty maszyny, to mogę wziąć pod pachę i przenieść. Tutaj maszyna ważąca, nie wiem, czy jestem w stanie to nawet unieść, powiedzmy kilkadziesiąt albo kilkaset kilogramów. I oczywiście gabaryty tej obudowy robią również robotę. Ale ten laser w pracy z większością materiałów nie powinien pracować bez filtra węglowego. Filtr węglowy jest podłączony na stałe, więc ta obudowa jest w miarę szczelna i te wszystkie gazy, które się tutaj pojawiają w trakcie pracy, filtr pięknie wybiera i bez problemu możemy pracować w tym pomieszczeniach. Tutaj poprzez to, że są troszeczkę inne materiały, mniej niezdrowe dla nas, no to zdecydowano się na otwartą obudowę, ale oczywiście możemy również pracować w komorze, powiedzmy, zamkniętej. Rzecz, myślę, że jedną z ważniejszych to będzie cena. Tutaj mamy kilka tysięcy złotych, ponieważ jest to jeden z najwyższych modeli. Tutaj mamy parędziesiąt tysięcy złotych. Myślę, że tak z 10 razy Trotec jest droższy niż ten TS2. Spora różnica, prawda? Spora różnica, ale myślę, że jest uzasadniona, ponieważ całe wnętrzności w tej maszynie to jest high-end totalny, jeśli chodzi o mechanikę i o elektronikę i o optykę. Tutaj, no wiecie, jak to bywa. Profile, kilka silników, praktycznie jest to dość prosta mechanicznie maszyna. Elektronicznie również jest malutka płytka i to wszystko. Dobra, kolejna rzecz, która jest super istotna, to różnice w materiałach, które możemy obrabiać. Laser LEDowy ma wiązkę, kurde, nie pamiętam, przepraszam, długości fali, ale na tym laserze nie da się w żaden sposób ciąć akrylu przezroczystego. On tego po prostu nie widzi. Czyli nie da się tego przeciąć. Chociażbyśmy próbowali ciąć na 10 razy, to ten laser po prostu tego nie widzi, przechodzi na drugą stronę i dopiero pali coś pod spodem. Na CO2 akryl tnie się po prostu pięknie. Zobaczcie na te krawędzie. Jest to obrobione w sposób krystaliczny. Nie da się tego lepiej zrobić. Więc to jest pierwsza taka wielka różnica CO2 versus LED. I oczywiście ja również wcześniej nie do końca się interesowałem tymi właśnie tworzywami, ale kiedy później dorwałem taki oto próbnik, gdzie zobaczyłem, że tych akryli, czy tych materiałów, które współpracują, powiedzmy, z laserami CO2,
jest po prostu od groma, no to szczęka w dół, nie? Zobaczcie to. Nowe lasery LEDowe, te z głowicą 10 lub 20W, już zaczynają mieć możliwość pracy z akrylem bardzo ciemnym, czarnym lub innym takim, który tej wiązki nie przepuszcza, ale ta praca, powiem Wam, że jest strasznie wolna. To jest po prostu, no, prędkości po prostu minimalne wręcz i to jeszcze na kilka przejazdów. Więc cięcie akrylu na tych laserach, dajcie sobie spokój, bo to po prostu w ogóle nie ma sensu. Ale laser LEDowy robi coś, czego CO2 w żaden sposób nie da rady zrobić. Czyli praca w stali. Jestem w ciężkim szoku, słuchajcie, że nie wiem, czy tutaj kamera złapie ostrość w takim miejscu. Tego nie da się zarysować w żaden sposób. To nie jest naniesione tak, że weźmiecie śrubokręt czy jakieś klucze i zarysujecie. Nie ma opcji. To jest naprawdę wżer w głąb stali i to jest jedyny materiał, którego CO2 nie rusza, czyli metal. Oczywiście są takie substytuty, czyli właśnie różne, już tu gdzieś nawet mam, na przykład taki spray i ten spray nanosimy na metal, laser utwardza, krystalizuje tą farbę, ale ta farba nie jest mechanicznie odporna na uszkodzenia, więc jesteście w stanie to zarysować i po prostu zedrzeć. Lećmy dalej. Praca z grawerowaniem. Zobaczcie. Laser CO2. Czy Wy to widzicie? Tutaj mamy, słuchajcie, na środku prędkość 10, moc 100 i to jest tak z 3 mm, 4 w głąb. Buczyna, super twardy gatunek. Na raz 4 mm. Możemy również robić tego typu rzeczy, czyli robić płaskorzeźbę, cieniowana grafika w grayscalu, w szarościach i laser moduluje mocą tej wiązki i raz pali głębiej, raz płyciej. Wychodzi to niesamowicie. Czyli to są prace na CO2. No to teraz pokażę Wam jeszcze taką ciekawostkę, która myślę, że Wam się spodoba. Proszę bardzo. Tutaj mamy napis Dom i Drewno robiony w liniaturze 254, czyli jedna linia co 0,1 mm. I mamy tutaj 10 000 na 100, TS2, dzielnie się spisuje, 10 000 mm na minutę, moc 100, czas wypalenia takiego napisu 17 minut. Ale wygląda to dosyć jasno, prawda? Jeszcze przydałby się przyciemnić. Proszę bardzo. Co powiecie na taki kontrast? Tu już wygląda genialnie, nie? 5000 na 100, 34,5 minuty. I tu już robi to robotę. No mamy super czarny napis MDF. No to teraz wrzuciłem, słuchajcie, to samo na ten sam napis, ta sama wielkość, czyli 45 cm na bodajże 5 czy 7. Wrzuciłem to na laser CO2. Proszę bardzo. Efekt taki. I tutaj mamy prędkość, tutaj była 100, czyli najszybciej jak się da. I moc bodajże, kurczę, nie pamiętam, ale chyba też 100. Czyli wszystko na maksa. I efekt jest taki, zobaczcie. Tutaj ta moc 100 potrafi zrobić już z tego płaskorzeźbę. Jest to tak z pół milimetra dobre w głąb wyjechane.
Oj, troszkę tutaj nawet to jest mniejsze, sorry. Nie zauważyłem. Taki rysunek na laserze CO2 jest robiony w granicach chyba 11 minut. Czyli mamy 11 minut versus powiedzmy 34-35 minut. Oczywiście efekt jest zupełnie inny. Tutaj mamy płaskorzeźbę, tutaj mamy po prostu pomalowane jak gdyby na czarno, wypalone. I przejdźmy teraz do prędkości. Tutaj maksymalna prędkość, ja tutaj operuję po prostu procentami maksymalnej prędkości, to 4,3 metra na minutę, czyli 43 000 mm. Tutaj maksymalna prędkość to jest bodajże 20 000 mm na minutę, ale powiem Wam, że nie za bardzo z tą prędkością da się pracować. No co, w papierze jakieś lekkie szkicowanie, 10 000, już to widać, bo to jest, tak jak widzicie, ten efekt, czyli 10 000 to jest sensowna prędkość. Tutaj, pracując na maksa, 43 000, wchodzimy milimetr w głąb materiału. Więc ta różnica jest spora. I kolejna rzecz, mówiłem o grawerowaniu, to teraz jeszcze cięcie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Mam tutaj lite drewno, lipę. To jest wycięte na TS2. Da radę, 10 mm, bez problemu tnie. A tutaj mamy wycięte na Troteku. To jest na Troteku Speedy 100. I teraz jesteście ciekawi parametrów, żeby uzyskać bardzo podobny efekt końcowy. Może tutaj na gazowym jest ten bok troszeczkę jaśniejszy, to znaczy mniej przypaleń jest. Proszę bardzo, już Wam czytam. Na TS2 50/100 i czas wycinania takiej małej literki to jest 3 minuty. Tam dosłownie parę sekund w jedną czy w drugą. Literka wycinana na Troteku, ta sama, to jest, parametr tutaj był 0,5 moc, przepraszam, 0,5 prędkość, 100 moc i na 2 przejścia. I z tymi parametrami taką literkę jestem w stanie wyciąć w 30 sekund. Czyli 6 razy szybciej Trotek wycina niż TS2. Sporo, nie? I teraz musicie pomyśleć o tych maszynach jako maszyny czy hobbystyczne do prac jakichś w domu, czy też maszyny zarobkowe do pracy, no, która ma przynieść Wam jakiś zysk. Jeśli na przykład byśmy wycinali, to była duża różnica. Ten sam efekt uzyskamy 6 razy szybciej. No to jeśli jeden dzień pracujemy versus 6 dni, to jest różnica, nie? I to jest duża różnica. Myślę, że w prędkości te maszyny są nie do pobicia i myślę, że chyba tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Zostaje jeszcze kwestia oprogramowania. Tutaj w laserach tych chińskich LEDowych ten system jest dość otwarty. To znaczy mamy darmowe oprogramowanie laser RLGB, GBRL, mamy Lightburna oczywiście, płatnego, kupujemy to oprogramowanie. W Troteku mamy oprogramowanie Ruby i tutaj ono jest darmowe, dostarczone przez producenta. Nie jest tak rozwinięte jak Lightburn. Lightburn to już jest paroletni software, Ruby się rozwija i goni. Goni, ale jeszcze trochę brakuje. Będę szczery, Lightburn ma zdecydowanie więcej funkcji i mam nadzieję, że w Rubim również to będzie nadrobione. Czy coś jeszcze pominąłem? Tutaj, proszę bardzo, słuchajcie, w tym laserze, dlaczego też wybrałem TS2, żeby Wam pokazać jako taki wzorcowy sprzęt do pracy,
ponieważ TS2 jako jedyny, póki co, laser LEDowy ma ruchomą zetkę. Można tu ruszać tym. W tym ruszamy stołem w troteku, czyli stół jedzie do góry. Tutaj ruszamy głowicą, ona ma silnik i w końcu o tym pomyślano, ponieważ jeśli chcemy ciąć materiał na 2, na 3 razy, to za każdym razem powinniśmy zejść parę milimetrów w dół, żeby to przejście, ta ogniskowa była po prostu kilka milimetrów niżej. I dzięki temu ten laser według mnie w tym momencie jest najlepszym sprzętem na rynku. Nagadałem się. Ale mam nadzieję, że choć trochę Wam przybliżyłem funkcje, którymi szczyci się taki wypas jak Speedisto, ale też ten TS2 warto mieć w warsztacie. Jeszcze coś Wam pokażę, tylko ostatnią rzecz. Mówiłem o tym, że laser LEDowy potrafi pracować w stali. Zgadza się. I jesteście w stanie tworzyć takie sobie graficzki, których nie da się usunąć. Jest jedno ale. Czas wykonania takiej grafiki. Jak myślicie? No tutaj mam tak z 2 cm na 2 cm. 3 minuty? 10 minut? No, trochę Was zmartwię, bo taki grawer w stali myślę, że był wykonywany w granicach między godzinę a 2. Zgadza się, aż tak długo. To leci bardzo pomału, z pełną mocą oczywiście. No i niestety ta liniatura musi być też bardzo duża. To jest strasznie czasochłonne. Do tego są dedykowane lasery Fiber. Trotek również takie posiada w ofercie. I taki sam grawer zrobiłbym na Fiberze w 5 sekund, 10 sekund versus 2 godziny. No, podsumowując, CO2 robi genialną pracę w pracy seryjnej na dużym formacie i w akrylu sprawdza się genialnie. Laser tego typu do małych warsztatów z mniejszym budżetem i bez akrylu. Cała reszta materiałów jest dość podobna. Tutaj uzyskamy większe kontrasty. Tutaj zrobimy wejście w materiał, w środek. Oczywiście później, kiedy wejdziemy sobie tak jak tutaj, w głąb materiału, wystarczy to zamalować, nie wiem, farbą czerwoną, zieloną i tak dalej. Szlifujemy to i mamy pięknie, przepięknie zrobione napisy, co tutaj znowu byłoby problemem, bo no, ten laser jakby nie wybiera za bardzo w głąb. To wszystko. Zapraszam serdecznie do komentarzy. Podzielcie się Waszymi wrażeniami, zarówno posiadacze laserów CO2, jak i LEDowych. Na razie, cześć.